poprzednim odcinku. Sława Monolitu! Sława Monolitu! Nie masz jak zapłacić za leczenie? Kurwa no! No nie! Dobra. Ruska ruletka. Zajebiście! Poznałem w nocy kilku stalkerów i powiem wam, że gdyby nie alkohol, to wielu by oszalało. Rano okazało się, że mam kilka oparzeń, prawdopodobnie przez radiację, ale nie miałem wyjścia. Głos nie ustępował i kazał wracać do zony, gdzie czekał na nas patrol Monolitu. Byłem pewny, że to koniec. Zwłaszcza, że jeden z naszych miał artefakt. Nagranie wam wszystko wyjaśni. Nikt nie może okradać zony. I my tego dopilnujemy. Sława Monolitu! Sława Monolitu! Kubę rozstrzelali od razu. Nawet nie zauważyłem kiedy. A my? My byliśmy zdani na łaskę sekciarzy oraz mutantów. Twoje? Jak larw, to larw. Momentami nie wiedziałem, czy zostałem zaproszony na to śniadanie, by jeść, czy by być tym śniadaniem. Od tego momentu były już tylko tortury, jakich żaden człowiek by nie wymyślił. Rozpinanie kamizelek, ściąganie butów, a nawet karmienie nas liśćmi. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli i nawet Monolit zaczął ponosić straty. Rodzona, masz, zdobyć. Żebyś nie marnował. Boczek miał pomysł, by wyciągnąć pistolet i przynajmniej próbować się bronić, ale lodowy cukierek pokrzyżował mu te plany. Siu.
Nie wiem jak to określić. Czułem, że chcą nas puścić. Po prostu zabawili się nami i byliśmy tak blisko wolności. Ale Samson po prostu zaczął do nich strzelać. Kurwa, no co? Ała, puść! A bo inna... Pierdolony! Jebany! Kurwa! Suka! Kurwa debile, przecież ja amunicji nie mam! Jebać stalkerów, kurwa moja noga! Ała! Jebać monolit, kurwa! A! Poddaję się, kurwa, weźcie mnie do bazy, mózgo zwęglać! Kurwa, gdzie moje było? Kurwa! O nie. Co żeś powiedział? Wyżywu? Jeszcze? To już po. No dobry, dobry. Skurwysyn! Nie. Nie mogłem tak umrzeć. Jeszcze nie teraz. Ostatnie co powiedziałem przed śmiercią to... Chcę żyć. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ktoś albo coś mnie wysłuchało. Nie wiem, czy to był sen, czy rzeczywistość, ponieważ Kuby dalej tu nie było. Zona go zabrała na zawsze, ale my musieliśmy kontynuować naszą wędrówkę. Otrzymaliśmy informacje o kopalniach, które znajdowały się niedaleko czystego nieba, więc tam się udaliśmy. To nie są kopalnie? Ale nie wiem. Gdzie jest przejście? No to jest. O kurwa. Czekajcie powoli. Zajęliśmy pozycję nad kopalniami, by ocenić sytuację i ukryć się przed mutantami, które czekały pod bazą czystego nieba. Postanowiliśmy wysłać lotnika na zwiat i po prostu czekać. Ja pierdolę, znać. Ej. Typy. Ale, Ale siatkę tam jakąś kurwa mają. ale kto cię widział? Nie wiem, właśnie nie, siatkę tam taką mają kurwa, każdy nie wiem kto to. Byłem na tyle zmęczony, że wolałem próbować dogadać się z tymi nieznajomymi, niż dać się zeżreć. Dobrze, to powiem ci tak. To ty sobie sam tam idź, bo tam mutanty są. To ja wolę jednak kurwa z ludźmi się. To ja wolę się z ludźmi dogadywać. I patrzę na, także mów ta co chce, ta idę do ludzi. Przepraszam? Chodź. Przechodząc dosłownie kilka metrów dalej, zostałem zauważony przez mutanta i zacząłem uciekać do posterunku. Okazało się, że to posterunek powinności. Frakcji, która za zadanie ma zniszczenie Zony.
Stalkerze, chroń świat przed zoną. Dołącz do powinności. A, pizdę palec z tym! Chwila, nie, stop! Ciężko rane ręki. Okej. A, kurwa! Czekałem aż powinnościowcy przegonią tego mutanta, by móc się u nich schronić. Ręka, ciężko ranna jest. Posterunek powinności nie był zbyt duży, ale nadrabiali to wyszkoleniem oraz uzbrojeniem. Gdy połatali mnie i moich przyjaciół, nadszedł czas zapłaty. Przepuść go. Antek, dawaj. Dobrze. Oddawajcie całe. Oddaj Storkowi. Podziękujmy. No. Coś jeszcze, jakieś radioaktywne materiały? Radia? Radioaktywne. My nie używamy tych diabelstw. Dobra. Panie szefu, gdzie mam dać kałacha? Dobra. Idźcie pod ten, pod basztę. Czujka! Do prawo! Przez chwilę i sobie zobacz. Już idę! Żyje! Rękę prawie upierdolił, ale żyje. Palec u nogi. Tak, mogę wstać. Jako pan przytrzymał palec u nogi? Ten palec u nogi ugryziony, a mi rozszarpał łapę szponami. Palec u nogi został dany. Nie wiem gdzie jest. Witamy w najlepszym przyciółku w zonie. Ta, na pewno. Dobra, ty idziesz z nami. Ej, cześć kurwa. Ej, chwila. Pralu! Zaraz, co ja takiego zrobiłem? Nie masz jak zapłacić za leczenie? No kurwa no. No nie. Napierdalaj. Monolit, wychodzimy. Mści się na mnie ta niewykorzystana akcja z wczoraj. Zostałem sprzedany przez powinność monolitowi. To właśnie w taki sposób chcą walczyć z zoną? Nie miałem broni ani pieniędzy, musiałem grać na czas. Nic innego mi nie pozostało. Pracy nie ma żadnej. Co? Nie ma giwery? Nie ma nic. Sprawdź. Kontakt od strony bazy wojskowej. Przy poprawie, od tamtej strony. 3 osoby, 4, 5, 6, 9, 10. Całe wojsko idzie. Czemu akurat cię wybrali z tych 4? Bo nie Nie słyszałem. miałem jak zapłacić, mnie wyrzucili. A to skóry co? A wiesz, że kłamać jest bardzo niedobrze. Wiem, ale nie kłamię, nie mam nic do stracenia. Mam tylko do zyskania. Tak, masz dużo do zyskania. Masz dużo do zyskania, idziemy. Ten monolitowiec śmiał się ze mnie, ale skoro mnie nie rozstrzelali na miejscu, to znaczy, że chcieli mnie żywego. A to już coś. Dawało mi to jakiekolwiek możliwości. Sam marsz był długi i nieprzyjemny, a po drodze byłem świadkiem walki monolitu z zombie. Musimy pomóc dzieciom zony. Uważajcie tylko na siebie. Co robimy ze stalkerem? Raz.
Kusiło mnie po prostu uciec, ale to zdanie dzieci Zony strasznie mnie zaintrygowało. Musiałem dowiedzieć się całej prawdy o monolicie. Chociaż w momencie przystawienia pistoletu do głowy czułem duży niepokój. Mogę się coś zapytać? Tak na chwilę? Nie. Tak na nie. Dokąd wy mnie prowadzicie? Zobaczysz. Prawdopodobnie ujrzysz ciekawe rzeczy. Lub nie. To zależy tylko od ciebie. Ciekawe rzeczy, które zależą ode mnie? Monolit to albo sadyści, albo ugrupowanie, którego my stalkerzy naprawdę nie rozumiemy. Przemarsz nie należał do tych najprzyjemniejszych, a na dodatek przyszła chyba najdłuższa emisja w Zonie. Zostałem związany i czekałem co dalej, przy okazji słuchając opowieści o Zonie. Gimba mu też zaklej. Jest zielarka? Nie umarł. Nie ma zielarki. Minęliście się. Minęliście się, oni wyszli przed chwilą. Tutaj stoimy podczas emisji? No najbezpieczniej. Co taki uśmiechnięty? Uśmiechnięty. Zielarka. Nie biją mnie teraz. Wiecie jak wygląda powinność w zonie? Nie wygląda. Podchodzi oddział monolitu. Pogadajcie z zielarką proszę. Powinność wygląda tak, że podchodzi oddział monolitu i mówi, Zamknięte! albo zdychacie wszyscy, albo dajecie nam dowolnego stalkera Leć wolnego. na basztę! Nie ma problemu i oddali nam stalkera wolnego. W ten sposób chcą zniszczyć zonę. Koledzy. Krótki jest ten czas pierwszy, nie? Znaczy jak zawsze miałem o nich pewną opinię, to tylko potwierdzili. Wolność to inaczej z wami rozmawiała pewnie. Wolność? Oni lubią z wami sobie czasami poharatać w męski sport. Wolność by z nami zajarała i wszystko by było dobrze. No ale bójki też z wami lubią robić. Ale to po przyjacielsku, można powiedzieć. Co było z tą powinnością, kurwa, podjęte? Podchodzimy pod bazę powinności, mówimy albo blokujemy wam bazę, zdychacie, albo oddajecie do wolnego stalkera. Nie ma problemu. Oddamy Zakładam, że ten przyjaciel jest dowolnym ochotnikiem, jak rozumiem. On został wybrany na Czemu nie mówisz trzecią wersję? A, Takim ochotnikiem, że nawet tam ci mi mają broń zajebali. Poświęcili cię. Karol, no. Budzisz respekt. Co? Budzisz respekt. Ty. A nie chcielibyśmy mieć niewolnika? Już wolę być z monolitem niż z ludźmi, którzy mnie śledzili. Mamy bazę do posprzątania z gówna. No. I nowe szalety trzeba wykopać. Ktoś przyniósł gówno w worku strunowym i to nie był kurwa sos. Ile ważysz? Ja? Setkę. Setkę? 5 groszy za kilo. 5 groszy za kilo w przeliczeniu to jest 4 paczki amunicji 7 do długiej. Nie no, tyle to nie, no Oni za dali co, te no pieniądze, proszę cię. oni dali Pokaż te pieniądze zęby, nam? kurwa. Nie, lepiej nie. Nie, no to w ogóle, to proszę cię. Przecież to ma do leczenia, ma dwójki, kurwa, jedynki, To stary. ile dasz? Proszę cię. No, stary, z 10 No ale groszy mogę zobacz, dać. nie? To on długo bez jedzenia wytrzyma też. Dobra, karmić nie was chodzi 3 o dni. to. Idź tam z tyłu. Znaleźliśmy się jakimś... Byłem pewny, że za chwilę skończę jako żywy kompostownik, ale na szczęście nie byłem wart 4 paczek amunicji. Może się bali o wyżywienie? Tortury rozpoczęły się od wsadzenia mi kija między ręce, ale najgorszy był przemarsz przez gówno. Nie wiem co ten monolit bierze, ale przed ich bazą była dosłownie tona gówna. A przy okazji kilka razy ich z tego kija pociągnąłem. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Oto jest siedlisko zła Zony. Baza monolitu. To tutaj głos mnie prowadził. To tutaj dowiem się więcej niż przy jakimkolwiek ognisku ze stalkerami i kozakiem. To tutaj może się skończyć ten pamiętnik. Byłeś rozbrajany? Nie byłeś? Jeżeli nie, każdą broń jaką masz. Nie masz żadnej broni. Nie masz żadnej broni? Nie posiadam niczego niebezpiecznego. Generalnie jesteś rozbrojony. Mogę kij zostawić? Tak, milutko. Prawą stronę proszę. Nie milutko.
tam na krzesełku. Ale rozwiążecie mnie? Nie da rady. Tylko nie potrzebisz mnie. A po co byś chciał być rozwiązany? Niewygodnie. Myślę, że kłamiesz. Kogo żeście tu upowolowali? Jak To są uszy stalkerów porwany. Muszę tam mówić. To będzie snorkówka. Oprócz mnie był tam jakiś leśny dziadek. Dosyć młody leśny dziadek. Czy ja też tak będę wyglądać? A kto nie pije, ten donosi. Napiłby się herbatki z cukrem, bez cytrynki, ponegocjował. Lej, młody, od teraz dla nas będziesz pracował. I wszystko, co zarobisz, przyniesiesz nam. I 30%, i 40%, a i 50% się znajdzie. A jak przyjdą nasi ludzie, powiesz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. A i 50 się znajdzie. Rozumiesz? Tak. Bo ja z tobą wódki nie piłem. Zacząłem podejrzewać, że ten miły pan rozmawia z kimś, kogo tu nie ma. Ale wódki bym nie odmówił. No chociaż wiecie, wódka wódką, ale te uszy stalkera, które tak wcinał z takim wielkim zadowoleniem, no to bym odpuścił. Grywaliśmy sekwencję fabularną z postacią Monokłowicz, czyli Makłowicz w monolicie. Przyszł rzech pozyc, bossa i dasz ryć. Muszę cię przeprosić. Proszę wstać. Na kolana jak byli. Mówili obcym dla mnie dialektem, ale na szczęście mieli tłumacza ze sobą. Ten drugi pojmany miał chyba coś dla monolitu, ale to ja musiałem stąd uciec, więc nie skupiałem się nad tym. Rozpoczęło się moje przesłuchanie. Wykorzystałem to, że mam aparat oraz to, że powinność zabrała mój sprzęt. Ty gawarii coś? Stalkier, Słucham. Zostałem sprzedany przez faryzeuszy. po gaworzym. Zdradzili mnie. Innyś go wydawał, wiesz? O, Sprzedali mnie. a za ile? Za ile? Za darmo. Dobra cena. Darmo to uczciwa cena. Drinkosz. Kliknij, bo to mogą być ostatnie łyki. Ła! O, Wszystko za kamienicy. To, że tu mamy prawdziwe. a, może zapić. A, no, a co mi tam? Teraz gadaj, jak to było? No było to tak. Przyszedłeś do zony? Czemu żeś przyszedł do zony? Jako fotoreporter. A gdzie masz aparat? Tu. A tak, na głowie w sumie. Ale tutaj też możesz zobaczyć zdjęcia jak chcesz. No dobra. Ja mam już do ukrycia. Masz puszkę na tym. Nie No mam. właśnie, po coś ta puszka? Nie ma. Nie ma. O, Nie mam puszki. To swój chłop. Ja jestem tutaj, żeby fotorelacje robić. Bo ludzie nie wierzą w zonę. W to, co się dzieje. Chciałem... W rzeczywistości puszkę zgubili mi Boczek z Kubą. To, co Dzięki temu ludzie miałem pole do widzą w negocjacji, wiadomościach ale i w tak gazetach, ich za a to co dorwę. się dzieje naprawdę, to są dwie różne rzeczy. Nie fajnie byłoby Na Twitchu pokazywać pisali ludziom, co co się dzieje w innego. zonie, ponieważ coraz więcej ciekawskich będzie tu przybywać. I mamy przez to więcej robota. Chcemy, żeby ktoś chodził po naszym domu. Wiesz, Niszczył, to tak jakby kradł, ktoś wszedł do twojego zabijał domu, nasze dzieci. No, to do twojego domu z butami brudnymi i wszedł na biały dywan i go pobrudził. on mi się wkurwił. Dlatego... To jest nasz, zona to jest nasz biały dywan, nasz dom. No i powiedz kolego, co tam się działo dalej? Jak to było? Wszedłeś jako reporter, Tak. chciałeś robić zdjęcia, masz jakieś swoje portfolio, Instagram, Facebook ze zdjęciami? Mam, ale to za chwilkę, bo najpierw dokończymy fabułę. Ogólnie no to kilka razy mutanty mnie goniły. Porobiłem w barze takie misje jak Dzieci zony. dzieci zony, przepraszam bardzo. Mamy fachowego. W barze naprawiłem stół. To była moja pierwsza misja. Następnie w takim dużym skrócie, ale prawdziwym, uciekałem przed bandytami. Nie chcieli ze mną negocjować, tak to nazwijmy, ale mi się udało. Cytując klasyka, negocjacje były krótkie. Krótkie były, ale nie byli w stanie wycelować prosto, więc mi się upiekło. Następnie z waszą ekipą było strzelane. O, strzelałeś? Nie, no, znaczy inny, Co zdjęcia robiłeś? inny stalker się do mnie podłączył i zaczął w plecy do was strzelać.
Zleciały się dzieci żony. Troszeczkę mnie poszarpały, przez co musiałem odwiedzić na dłuższy okres czasu medyka. Drobne draśnięcie, nie przejmuj się. No, daję sobie radę, chociaż będę uważał następnym razem. I później dostałem namiar na tak zwane kopalnie. Co oni wiesz? No byłem w środku. Znaczy tak mi się wydaje. Do sedna. Słucham? Nic. No brudno było. No nic nie było. Węgiel, złoto, kaj... Nic nie było. Pusta kopalnia. No pusta kopalnia, no kamienie były, o jak tutaj. Chociaż tutaj trochę schludniej. No dobra, co dalej? No i wszedłem sobie na górę, usiadłem. Usiadłeś, no. No, zacząłem sobie myśleć, jakby to było, jakbym palił papieroski, bo już nie palę. Taka relaksacja dla mózgu. Nagle patrzę, dziecko żony idzie. A że był ze mną ten znajomy, no to mówię, uciekamy. No i uciekamy przed siebie po prostu, bo my tam nigdy nie byliśmy. I posterunek jakiś z ludźmi na czarno i czerwono. No to zaczynamy krzyczeć, że nam pomogli. No odpędzili to dziecko żony, nam pomogli, bo mi rączkę prawie urwał. Weszliśmy do nich na posterunek, taka wieża, taka nieduża, mała, taka, no posterunek. Oj, okej, dobrze. Opatrzyli mnie, no i powiedzieli, że mam im dać paczkę amunicji. Ja mówię, że nie mam. No i wtedy zjawili się gospodarze. Zjawili się gospodarze. Coś... I coś tam pogadali. No i wziął mnie za habety, nie masz czym zapłacić, to wypierdala. No i się znalazłem tutaj. Jak po prostu zniknąłeś się, pojawiłeś? Byłeś tam? No nie, no byłem odprowadzany ciągle przez gospodarzy. Kim byłeś na tej podróży? Chodzi o ksywę? Czy... A, powinności ile było? Nie, twoich towarzyszy. Moich. Nie byłeś. 4. I żaden ci nie pomógł, nie chciał za ciebie zapłacić. No jak widać nie. A miałeś jakiś artefakt w ręku? Tak ogólnie? W rękach nie miałem, ale widziałem go w puszce. Mogę nawet opisać, jak wygląda, jeśli to ma jakieś znaczenie. To była taka kulka biała, taka duża kuleczka, taka duża kulka z takimi kolcami. I się świeciły te kolce. I to u barmana widziałem. Jak się nazywa ten artefakt? Było mi Nie mówić. masz puszki akurat, ale zastanawiam mnie, dlaczego chuja stalkerzy wchodzą i zbierają wszystko, co wpadnie, nie wiedząc, co to jest. Dlatego ja nie zbieram. Bo no, ja nawet puszki nie mam, nie? Dla kasy jesteście skłonni zrobić wszystko. Nie wszyscy. Większość na pewno, ale to na pewno każdy by na moim miejscu tak powiedział, że nie wszyscy. Generalnie z zasady otwieramy każdego, kto ma ze sobą artefakt. No ale że ty nie miałeś, to daje ci pewne pole do tego, że będzie dobrze. Ja ogólnie jako stalker przyszedłem, ale nie wiem, gdzie mnie dalej los rzuci. Bo jest dużo frakcji. Jako fotograf. Tak, oczywiście jako fotograf, ale chodzi o to, że samemu to zauważyłem, że ciężko tu przeżyć. Jakichś znajomych trzeba sobie znaleźć. Tu nikt nie żyje samemu. Niestety stalkerzy to są tacy, no co mam powiedzieć, no myślałem, że mam 3 znajomych. Ostatni samotnik zginął na filmie. Na Amazonie. Więcej no nie mam co do powiedzenia, no mam zdjęcia robię, nagrywam wywiady z ludźmi, artefakty mnie interesują bardziej pod względem merytorycznym, co to jest, co to robi. Ponieważ uważam, że jakby to ująć, nie, ja wiem, że to jest wasz dom, ale mi bardziej chodzi o to, że nie tykam tego, co... Ja słyszałem, że tak, że artefakty to są po anomaliach. A od kogo? Od barmana. O, No tak słyszałem. barman taki No wszechwiedzący. i taką teorię mam, że jeśli to anomalie to tworzą, Mhm. ale żona stworzyła anomalię, to na... Żona? Żona. Usłyszałem żonę. Nie, żona. To wydaje mi się, że Nasz artefakty należą do żony. Po chwili dowiedziałem się, że kapłan zadecydował, że mam zostać zabrany w pewne miejsce, by pomóc gospodarzom. W zamian za to miałem odzyskać wolność. albo wychodzisz stąd pomagając nam, albo wcale. Nie, to pomogę.
Miałem wyciągnąć jakieś ważne komponenty elektroniczne ze zbitego śmigłowca. Problem polegał na tym, że promieniowanie było tak duże, że mogłem tam być maksymalnie 3 sekundy. My nie możemy tam Możesz sobie wejść. zdjąć rzeczy. Jeżeli będziesz tam dłużej niż 3 sekundy, zginiesz. Tam jest elektronika. Coś czuję, że to będzie śmierć. Udało się i przeżyłem. Ale i tak byłem tam za długo, przez co dopadła mnie jakaś dziwna dolegliwość. Siema, uła! Zbieraj swoje rzeczy. Pomogłeś dla mnie zgodnie z obietnicą. Jesteś wolny. Żegnasz się? Siema, uła, ja. Coś mu się pojebało. Po prostu. O, idź, bo ty patrzysz. Żeby ci to przeszło, rozumiesz mnie? Jeśli chcesz, żeby ci to przeszło, idź na bar i poproś o napój z dodatkiem. A mówią, że Monolit to najgorsi ludzie. No ale co poradzić? Kierunek bar! Standardowo, nie? Broń na ścianie i czekamy tam. Albo inaczej zrobimy, czerwony. Czujesz się rozbrojony, będzie to nielegalnego działania. Czujesz się rozbrojony. Potrzeba! Siema, co? Siema. Okej. Nie, dobra. No. O! Ja. O! Dobra. Jakoś się dogadałem, że barman mi dał tego kozaka, a płatność zrzuciłem na znajomych. Z tym, że po wypiciu alkoholu głos się nasilił jeszcze bardziej i musiałem wrócić do Monolitu. Tym razem z własnej woli. Иди ко мне. Nic, tylko dobrą wolę. Głos słyszę stąd. Powiedział, żebym znalazł. Gdzie jest broń? Nie mam. Gdzie jest boczniak? Nie mam. Pokaż buty, czy nie masz buta, boczniaka. Że tak? Drugi. Dobra. Cel wizyty. Głos kazał mi tu przyjść i porozmawiać z jednym z was. Słucham. Właśnie nie wiem, o co chodzi. Powiedział, że wy będziecie wiedzieli, że mam przyjść i mam was odnaleźć. Stąd go słyszę. Dobra, do kolejki. Czy robiłem to z własnej woli? Czy zaczynałem wierzyć w to, co niedawno miałem za brednie? Co jest prawdą? Kazał mi tu przyjść, ale nie wiem co dalej. Kazał mi z wami porozmawiać. Z kimś z Monolitu. Okej. Ile zapłaciłeś za wódkę? 120. Okej. Sekunda. Nie trudno było w konkretnym kurwa celu. Masz tutaj to. Ty teraz wracasz na bazę powinności. Znaczy, przyszedłem z baru. Ale wracasz na bazę powinności? Chyba nie, a potrzeba to pójdę. Potrzeba. Okej. No to w takim razie wracam. Idziesz tam, sprzedajesz informację, że Monolit chce zaatakować czyste niebo, bo mają straszną kosę. No, dobra. Okej. I potem wrócić do was, czy nie wracać? Później możesz wrócić w zonę. A najlepiej opuścić zonę na zawsze. Po następnym razem, jak się spotkamy, to cię spalimy. Dostałem zadanie od samego Monolitu, by praktycznie rozpętać wojnę. Jeśli moje czyny miałyby spowodować zniszczenie powinności, to bez zastanowienia wykonam to zadanie. Po przekazaniu wiadomości miałem opuścić zonę, inaczej Monolit mnie spali. Niezwłocznie wyruszyłem, ale zatrzymała mnie emisja, a przy bazie stalkerów znalazłem Boczka, który powiedział, że pójdzie ze mną skrótem. Młody jest w ramach szkolenia. Macie zaszczytną funkcję. Jak to się mówi? Przeszkolenia. Przeszkolenia kolegi. Pierwszej pomocy. Podejdziemy do bazy. Chodźcie do bazy. Oprowadzimy was. Broń tu. Broń tu, macie coś? Giwery! No, chciałbym. Czekajcie, Giwery, sprawdź go! Chodź. Gdzie? Tu?
Nie, naiwniak. Wczoraj jeszcze wspólne tańce były. Nie, naiwny kurwa. Było wczoraj. Gdzie pistolet masz? Nie mam. Okradli mnie. Kto? Jak to kto? Monolit kurwa. A, czekaj. Dobrze. No nie mam. On czysty, pacan, dawaj ze mną. Сюда, dawaj. Gdzie? Co? Dawaj. Gdzie? Tu? Бармен, dawaj. Ну что, сколько часов есть? A? Ile razy? Ile szans mu dajemy? 6 zasłonek. To bojowy 100 gram, 100 gram. Do lady. Dobra, stalker, pijesz, a potem twój los. Dawaj na bok. So, I load one in a chamber, and how many chances he can get? How do you think? 3? 3. Dobra. Ruska ruletka. Zajebiście. Ale off-game'owo nie ma pocisku. Są pociski, tylko walne obok, spoko. Słuchaj, no. Słuchaj, jeden pocisk, masz 3 szanse. Jak nie będzie pocisku, twoje szczęście. Jeśli będzie, no to cóż. Chodźmy obok. Coś ty mnie kurwa błęda. Dobra, będzie dobrze, idź. Tylko pamiętaj. A niech się kurwa dzieje. Dobra, klękaj. A dasz szklanka? Klękaj. O. To nagrywaj. No co gracie? Jak co wy może wygrać? O moje życie. Ruska ruletka. Kurwa. Najlepiej. Rozrywka kurwa za gratis. Zajebiście. Nagrywacie. Dobra. Один патрон, пацан. 3 шансы. Chodźcie, rozpierdolamy stalkera za gratis. Один. Чисто. Второй. Чисто. Третий. Co, myślicie, że to koniec? Nie wiecie, kim jestem? Nazywajcie mnie Beton i to ja wam czytałem ten cały zasrany pożal się Boże pamiętniczek. Znalazłem go razem z trupem na śmietniku, w dokumentach miał Wiśnia reporter. Chcecie wiedzieć, jak zginął? Proszę bardzo. Prawdopodobnie został wydymany przez swojego kolegę, który trzymał z bandytami, a nasz biedny fotoreporter nie umiał się bronić, bo był nowy. Co za kpina. Nie bez powodu w pamiętniku nie ma żadnej wzmianki o tym, że jego koledzy oddali mu gnata. W każdym razie mam to w dupie, bo te jego zdjęcia chętnie kupią w Moskwie albo Berlinie. Ale zanim to zrobię, muszę wyjść z tej zony. Poznałem jakiegoś typa, Samsona. Powiedział, że pomoże mi się stąd wydostać pod warunkiem, że ja mu pomogę załatwić interes z czystym niebem. Tak był. Ciężka zona, ale jeśli dobrze pamiętam. To jest blisko, tylko w chuj mutantów, nie? No. Pacany! Halo, jest tutaj wejście? Tu, 20 stalkerów można wejść? Którędy tu się wchodzi? A. Przede wszystkim chcemy uzupełnić zapasy, amunicja nam się skończyła. Poznaj z nami zonę. Akademia Papy Smurfa się znalazła. Niebieskie ludki z rozwalonymi drzwiami pierdzielą coś na temat wspólnego przemierzania zony. Tu jesteś? Jestem czyściusieńki jak mój kolega, my tu sprawach biznesowych, a nie burdy z czystym niebem robić. Nie do... Łajek Sypa Szkot. Jestem oficerem dyżurnym startówki. Czy mogę pomóc? Pierwsze co,
to musimy uzupełnić amunicję do karabinka. Czy możemy u was to zrobić? Możecie u nas zakupić działową. Czy działa? Aczkolwiek to nie jest oficjalne. No, oficjalne czy nie? Rozmawiajmy nieoficjalnie. No to rozmawiacie tylko ze mną w tej sprawie. Anos, Milanus, okej? Milani. Mhm. Macie takiego człowieka? Słyszałem, że podobno kręci się gdzieś tu po zonie. No. Jest? Możemy się z nim spotkać? Jednym z operatorów. No w tym momencie on nie jest sekcją pode mnie, jest sekcją, która jest na stałej bazie, jest sekcja operacyjna, więc mają operacje. A Operacje powiedz, są znasz tego stalkera? Oczywiście, że znam. Ogólnie no chcemy się dowiedzieć, czy można mu zaufać. Co to jest za stalker? Każdemu z nas można zaufać. Bandyci też tak mówią, bez urazy. A słyszałem, Potrzebujemy... że jeden stalker już tak zaufał bandytom, że... wylądował Znalazłem w go głowie. jakieś pół godziny temu. Tak. Z rewolwerem przy głowie. Wiśnia się zwał. Przynajmniej tak z dokumentów wynikało. Pewnie kurwa też Nie zwał. jesteśmy bandytami. No my to wiemy. Cóż, przynajmniej na razie tak wygląda. Tak. No nie wiem, jesteśmy tutaj misją badawczą, tak? To byśmy się dogadali, bo fotoreporterem jestem. Ale do rzeczy. Czy w ogóle kogokolwiek szukacie? Może od tego zacznijmy? Czy rekrutujemy, tak? No, albo jakieś zlecenia od biedy. Chociaż głównie o rekrutację chodzi. O rekrutację chodzi. No w tym momencie przydaliby nam się tacy uchole. Można tak to nazwać. Aha, czyli ktoś z... Lubię nadawać. Słowa, słowa, słowa. Chciałem do nich dołączyć, bo widziałem naukowca. A naukowiec równa się dostęp do ludzi spoza zony, co równa się szmugler. Albo coś w tym stylu, nie wiem. Interesuje mnie kasa już w tym momencie. Z tego co wiem, ludzie już nad tym pracują. Już mamy te koordynaty. Wszystkie trzy? Proszę? Wszystkie trzy? Możliwe, że tak. Bo jakbyście przypadkowo nie mieli i byś się upewnił, mówię czysto przypadkowo, no to wtedy ten brakujący możemy zaoferować. Bo jeśli macie, no to będziemy szukać dalszych jakichś sposobów rozmowy, tak? No dobrze, to załóżmy, że nie mamy, ale odstawmy ten temat. Co dalej? Nasze propozycje już poszły. Może masz jakieś propozycje na robotę? Może wy coś chcecie od... Mamy, ale mamy propozycję, ale to wymaga trochę woli współpracy z nami. Wola jest taka, że sami przyszliśmy, a nikt nas nie zaciągnął. Dobrze. Emisja się zbliża. Ja, Beton, składam niniejsze oświadczenie, wyrażając moją pełną lojalność wobec frakcji Czyste Niebo oraz moją gotowość do aktywnej współpracy w ramach jej działań. Jestem głęboko przekonany o wartościach i celach, które frakcja Czyste Niebo reprezentuje. Co to za hała i brednie, ale dobra, co mi tam. Ile musisz powiedzieć tak albo nie? Ty tylko tyle, bo to nic innego. Duchy. Dziwne tu rzeczy się dzieją w tym czystym niebie. Kurwa, kartki same latają, ty zobacz. Kurwa, dzięki po takim fermencie. Właśnie zostałem członkiem Czystego Nieba. Lepiej się nie wychylać z tą informacją, ale dowiedziałem się, że patrol z wyrzutnią rakiet wyszedł, by zawalić kopalnię. Jajogłowe jest potrzebne, żeby zabezpieczyć ewentualne artefakty. Nieładnie, tak? No to jesteśmy dogadani na 200 do paczki. Mam 2 paczki. Do drugiej. Do karabinu. Tak. No okej. Wpadłem na świetny pomysł. Ucieknę z zony, gdy tamci zaczną zawalać tunel. Mutanty powinny się zbiec do hałasu, a wojsko pewnie i tak jest nawalone jak politycy na zaprzysiężeniu. Idealnie. Po prostu idealnie. Jestem tak blisko. Nic mnie już nie zatrzyma.
Wydostałem się. Miałem szczęście, które nie jest dane każdemu. Kiedy inni będą powoli zdychać w zonie, ja będę w drodze powrotnej do domu. Ale czym jest dom? Dla monolitu jest nim zona. Dla powinności dom jest tam, gdzie ich posterunek. A dla stalkera dom jest tam, gdzie inni stalkerzy. Co się wydarzy dalej? Nie mam pojęcia. Ale mam dziwne przeczucie, że jeszcze tu wrócę. Tylko następnym razem to zona będzie obawiać się mnie.